Siema, dzisiaj wyciągnąłem mojego HDP 50. Miał być delikatnie inny test, ale pierwszy powód jest taki, że najmniejsze wiertło jakie mam to jest wiertło 2 mm. Jest to już troszeczkę za duże, ale zobaczymy. A kolejnym powodem jest to, że nie mam nigdzie zapisanych ani nagranych wyników, jakie ten pistolet osiąga w tej wersji, czyli z oryginalnym pinem aluminiowym, tam bodajże 12 czy 13 mm i bez bloku zaworu. Tak, to jest wersja oryginalna. W sumie dobrze, że go nie zrobiłem, bo nie miałbym później punktu odniesienia. Już mówię, o co chodzi. Test miał polegać na tym, o co mnie pytacie, w ostatnim czasie to się nasiliło. Ogólnie nie to może, że byłem przeciwnikiem robienia tego testu, ale jakoś tak nie jestem za tym, aby dokonywać takich zmian w pistolecie. Chodzi dokładnie o tą wkładkę, która znajduje się wewnątrz komory z gazem, tam gdzie wkładamy ampułkę CO2, co widać. Test miał polegać na tym, że pytacie mnie, czy zwiększenie średnicy otworu, który tutaj znajduje się wewnątrz, spowoduje zwiększenie mocy pistoletu HDP 50. Ja muszę wam powiedzieć, że nie wiem, bo nie robiłem tego testu. Widziałem jakieś filmy, ale dokładnie nie wiem, o ile na przykład, o ile zwiększy się ta moc i jaki to będzie miało wpływ na sam pistolet i jego mechanizmy, bo wiemy, że ten otwór tak naprawdę odpowiada tylko za to, żeby we właściwym czasie odpowiednia ilość gazu dostała się do komory znajdującej się tutaj wewnątrz. Na tą chwilę uważam, że jeżeli ten otwór będzie za duży, to będzie powodowało tylko niepotrzebną stratę gazu podczas strzelania. Może to pomóc, jeżeli będziemy wykonywać szybkie strzały, ale raczej tego się nie robi. Zawsze trzeba najpierw wycelować, nie? Także na tą chwilę odpowiem wam, tak odpowiadam do tej pory, nie wiem. Nie wiem, co spowoduje zwiększenie tego otworu. Nie chciałem tego robić, ale zrobię to. Zanim wykonam ten test z powiększeniem otworu w tej wkładce, to dzisiaj pokażę, jakie wyniki osiąga mój HDP. Jakie wyniki osiąga mój HDP? Co jest? Z blokiem zaworu i bez bloku zaworu. Jest to test przy użyciu bloku zaworu, ale ten blok zaworu nie jest oryginalny, jest on pożyczony z rewolweru HDR 50, ale chcę tylko zobaczyć, czy będzie miało wypełnienie w komory, tutaj gdzie wchodzi gaz, będzie miało to wpływ na osiągane wyniki. Mój HDP 50 jest to wersja 11 Joule, ale chyba bliższe prawdy jest określenie, jest to wersja poniżej 17 Joule. Za chwilę zobaczycie też dlaczego. Dużo zależy od tego, jakiego rodzaju amunicji używacie. No to zobaczcie pierwszy test wykonany właśnie w ten sposób. Widzieliście już wyniki, są dosyć dobre, jak na to, co podaje producent. Amunicji, jakie używałem, są to kulki gumowe z opiłkami metalu, ważą 2,67 g.
Najlepszy wynik, oczywiście robiłem kilka testów, wy widzieliście tylko jeden z nich. Jest to powiedzmy taki test, który pokazał gdzieś tam ten środek, tą średnią osiąganych wyników na tych ustawieniach pistoletu. Tak na szybko podsumowując, było widać, że moc jaką osiąga ten pistolet z tą amunicją przy tych ustawieniach waha się w okolicach 12-13 jouli, a rozdział pomiędzy poszczególnymi strzałami waha się w okolicach 1,5 do 2 joula. Także śmiało możemy powiedzieć tak bezpiecznie, że z blokiem zaworu pożyczonym z HDR 50, bo wy możecie mieć inny ten blok zaworu, jak wyciągnę to powiem o tym, czyli moc jaką osiąga ten pistolet w tych ustawieniach waha się od 11 do 13 jouli. Następny test jaki wykonałem, był to test już po wyjęciu tego bloku zaworu, czyli tak otrzymałem ten pistolet ze sklepu w wersji totalnie oryginalnej. Teraz demontuję obudowę pistoletu, żeby wyciągnąć blok zaworu. Żeby to wykonać, trzeba wybić tylko tak naprawdę piny. Jak to zrobić, możecie zrobić z jednym z moich filmów, który widzicie tu albo tu. Ja to zrobię na szybko, nie będę tutaj młotkiem. Jeden pin. Następnie trzeba zdjąć tylko górną część obudowy. Możemy wyjąć na chwilę tą sprężynę odpowiadającą za przesuwanie amunicji. I tutaj znajduje się ten cały blok zaworu. W waszych wersjach 7,5 joula i tak dalej efekt może być lepszy, bo z tego co wiem, w niektórych wersjach tego pistoletu znajduje się zawór wykonany z plastiku, w innych wersjach jest wykonany z metalu, tak jak w moim przypadku. To jest ten blok zaworu. Ten blok zaworu jest zapożyczony, jak już mówiłem wcześniej, z rewolweru HDR 50. Wy możecie w waszych pistoletach mieć ten blok zaworu inny, albo nie mieć go w ogóle. W niektórych wersjach jest on wykonany z plastiku lub również jest wykonany z metalu, ale ma tylną ściankę wypełnioną, a w tej ściance przywiercony jest po prostu mały, niewielki otwór. Ja go teraz wyciągnę, nie będę go już wkładał, żeby zobaczyć, czy jest jakakolwiek różnica, gdy komora tutaj na gaz jest pusta, czy efekty będą lepsze. Ok. Sprężyna na swoje miejsce. Teraz tylko włożę te 3 kołki, które wyciągnąłem wcześniej. Nie trzeba ich tam mocno tłuc, ale czasami przyda się ala młotek. I ostatni. Tego najmniejszego można spokojnie sobie tylko wcisnąć. Gotowe. Także zobaczcie, jak wyglądały wyniki bez tego bloku zaworu zapożyczonego z rewolweru HDR 50. Nowa kapsułka CO2, kulki metalowo-gumowe HDP 50, oryginalny pin aluminiowy bez bloku zaworu.
Koniec. Teraz jeszcze na pusto. Widzicie, gaz nie jest zmierzony. Wyzeruję. Koniec. Ok, widzieliście wyniki? Wyniki są lepsze. Może nie ma tam jakiegoś szału, ale są lepsze, ale co za tym idzie też troszeczkę mniej stabilne. Najlepsze rezultaty, jakie osiągnąłem podczas moich testów, te wyniki z innych testów też gdzieś tutaj pewnie już widzieliście albo dopiero się pokażą. Ale wyglądało to tak, że najmocniejsze strzały wahały się w okolicach 16 Joule, najsłabsze w okolicach 13 Joule. Mówię tutaj o pierwszych 6 strzałach wykonanych na nowej ampułce CO2. Rozdział pomiędzy poszczególnymi strzałami wzrósł, wyniósł już od 2,5 do 3,5 Joule, ale ogólnie mówiąc można powiedzieć, że w tej wersji, czyli ta oryginalna wersja, aluminiowy pin długości 12-13 mm bez bloku zaworu, czyli tak jak go dostałem ze sklepu, oddaje strzały z mocą około od 13 do 16 Joule, używając tej amunicji. Też jest ważna temperatura, dzisiaj jest fajnie ciepło, mam tutaj ponad 20 stopni, około 22 stopnie. Także to też dowodzi temu, że określenie tego pistoletu w tej wersji, że ma moc poniżej 17 Joule, jest bardziej trafne niż określenie go pistoletem o mocy 11 Joule. Także jak już wspomniałem, dajcie proszę mi znać w komentarzach, bo wiem, że niektórzy z Was też to testują i to tam dość solidnie. Tam już słyszałem o otworach wywierconych na średnicę 2 mm. Także proszę Was, żebyście mi dali w komentarzach znać, zanim zacznę ten test, jakie średnice otwory byście chcieli przetestować. Nie wiem, strzelam 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm i wszystkie te wartości, czyli wszystkie te średnice, które pojawią się w komentarzach, spróbuję zaopatrzyć się w odpowiednie wiertła i zacznę testować od najmniejszej średnicy. Zrobię test na chronometrach, zwiększę średnicę, test na chronometrach i tak dalej i zobaczymy jakie to da efekty. Do tych testów z rozwiercaniem tego elementu też użyję podwójnej kontroli, czyli chronometru RH2 i chronometru X-Radar. Wyniki, jak sami widzieliście, są praktycznie identyczne. Ta zmiana jest niewielka, mimo tego, że jeden chronometr mierzy przy wylocie z lufy, a drugi w odległości jakiejś tam 80 cm. Także no jest to ciekawe. Cześć.